Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś przez wielu Was wyczekiwana premiera nowej głowicy firmy Maxi-Eku. Premiera ta trochę się przeciągała ze względu na to, że firma Maxi-Eku jest to polska firma, która zawsze chce mieć jak największy wkład w to, co właśnie w tych interfejsach siedzi w środku. Także wszystko musiało być dopięte, dopracowane na ostatni guzik. Jak widzicie, tutaj mamy chyba trzecią generację, potem był Batman, czwarta generacja oraz już teraz mamy Experta. Moi drodzy, ja z firmą jestem związany ładnych parę lat. Pierwszą generację zakupiłem jeszcze jak nie miałem kanału na YouTubie i tak jak widzicie, każda kolejna generacja trafia do mnie. Na temat czwórki już był robiony odcinek, dziś mamy Experta. Dlaczego ja już tyle lat przy tej firmie siedzę? Tak to myślę można powiedzieć. Ze względu na to, że nigdy nie byłem zostawiony bez odpowiedzi, jeżeli było potrzebne jakiekolwiek wsparcie. W tamtym roku też czwarta generacja zaczęła poniekąd szwankować. Nie można było się połączyć z marką, z jedną marką z aut. I od razu dostałem informację po wysłaniu logów, żeby wysłać, zrobią, odeślą. Tak też się stało. Interfejs został naprawiony, odesłany do mnie, więc moim zdaniem jest to firma godna zaufania. Tyle na temat mojej historii, która wiąże mnie właśnie z tą firmą. Przechodzimy na stół, sprawdźmy, co kryje właśnie te etui Experta. Dobra, a więc jak widzicie, interfejs przychodzi do nas w takiej formie. Co mamy w środku? Etui oczywiście otwieramy. Mamy samą głowicę, mamy kabel, za pomocą którego możemy się połączyć z komputerem oraz mamy kabel OBD. Ja oczywiście musiałem podłączyć, skonfigurować, więc to już tak ładnie poskładane nie będzie. No i teraz moi drodzy, pierwsza różnica, jeżeli chodzi o interfejs czwartej generacji a Experta. Wielu z Was, z tego co wiem, pisało do firmy, że jednak preferują połączenie za pomocą kabla do komputera, więc interfejs został właśnie wyposażony w tą możliwość. Poza tym ma oczywiście możliwość podłączenia za pomocą Bluetooth oraz Wi-Fi. Czwarta generacja oczywiście łączyła się za pomocą Bluetooth i Wi-Fi. Różnie z tą stabilnością według Was było, a więc w nowym interfejsie firma wyszła naprzeciw Was i oczywiście możliwość podłączenia interfejsu za pomocą kabla dodała. Kolejna sprawa, moi drodzy, czwarta generacja była wykonana z takiego materiału typu ABS, plastik, odporny na uszkodzenia, upadki. Był też ten interfejs odporny na jakieś tam pyły, które mogłyby się do niego dostać i to na pewno swoją funkcję spełniało. Jednak nowy interfejs jest to w większości obudowa, jak widzicie, z aluminium, więc jeszcze bardziej odporna na jakieś wstrząsy, upadki oraz na to, co mogłoby się dostać do wnętrza tego interfejsu, co mogłoby mu zaszkodzić. Dobrze moi drodzy, czwarta generacja od Experta jak na razie zbyt wiele, jeżeli chodzi o funkcjonalności, się nie różni. Te zmiany będą wprowadzane z czasem, ale ze względu na to, że zupełnie inne komponenty były użyte do produkcji interfejsu Expert, będzie to pozwalało na połączenie się z pojazdami ciężarowymi. Ta opcja będzie wprowadzona z czasem, więc jeżeli póki co wejdziecie sobie na stronę Maxi-Eku i będziecie chcieli sprawdzić, co w Waszym pojeździe będziecie mogli zdziałać za pomocą interfejsu czwartej generacji, czyli tego Batmana, lub za pomocą Experta, różnic tutaj nie będzie. Te różnice będą pojawiały się z czasem ze względu na to, że oprogramowanie i same funkcje tego interfejsu będą wprowadzane
z czasem. A teraz, moi drodzy, oczywiście muszę mieć ściągę, bo ja do skrótów i takich typowych nazw głowy nie mam, więc pozwolicie, że wezmę sobie ściągę i tak jak powiedziałem, będzie możliwość połączenia się z pojazdami ciężarowymi. Maxieku Expert jest w stanie obsłużyć protokół J19399. Dobra, moi drodzy, kolejna funkcjonalność, którą będzie mógł nam zaoferować Expert, jest to standard pass-through. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, bo ja z tymi nazwami to tak niekoniecznie. W każdym razie, moi drodzy, chodzi o to, że będziemy mogli bezpośrednio ze strony producenta, czy z bazy danych, może tak to będzie lepiej określić, z bazy danych producenta będziemy mieli możliwość ściągania aktualnego oprogramowania sterowników i wgrywania go za pomocą tego interfejsu do sterowników, które znajdują się w naszym aucie. Dodatkowo kody błędów, które będą występowały w naszym aucie, do nich będziemy mogli ściągać interpretacje oraz wskazówki, co na pewno znacznie ułatwi nam naprawę oraz znalezienie problemu w naszym aucie. Dobra, moi drodzy, jeżeli coś przeoczyłem pomimo mojej ściągi, czasem tak bywa, będzie dopisane w trakcie tego właśnie odcinka. Tak jak widzicie, jeżeli chodzi o Experta, są tam użyte inne, można powiedzieć, bebechy, inne komponenty, które w przyszłości będą w stanie zaoferować nam dużo więcej niż głowica czwartej generacji. Należy też jeszcze podkreślić, że tak jak prosiliście, macie tutaj też kabel, za pomocą którego będziecie mogli podłączyć się do swojego komputera, laptopa i będzie to połączenie dużo bardziej stabilne niż było to w interfejsie czwartej generacji, chociaż ja przyznam szczerze, mi połączeń nie zrywało, więc ja równie dobrze będę korzystał z połączenia bezprzewodowego, jeżeli chodzi o Experta, ale biorąc pod uwagę to, co było powiedziane, to co dała znać firma Maxieku, że w przyszłości właśnie ma być możliwość pobierania właśnie oprogramowania do tych sterowników i wgrywania ich do naszego auta, będzie potrzebne bardzo stabilne połączenie, ze względu na to, że gdyby w trakcie wgrywania takiego oprogramowania to połączenie nam się straciło, zgubiło, przerwało, wtedy jest możliwość, że taki sterownik zostanie po prostu uwalony, czyli będzie trupem. Będziemy musieli załatwić inny sterownik, prawdopodobnie o takich samych numerach, i dopiero wtedy spróbować zaktualizować mu oprogramowanie. Do tego dopuścić nie możemy, więc na pewno też z myślą o tym został dodany właśnie ten kabel, który ma nam gwarantować, że to połączenie będzie stabilne. Dla tych osób, które nie oglądały u mnie odcinka na temat czwartej generacji, link do niego będziecie mieli również w opisie, ale teraz jeszcze na szybko lecimy do auta, pokażę Wam, jak Expert zachowuje się wraz z oprogramowaniem Maxieku. Przeskanujemy BMK, zobaczymy, jakie błędy będą się tam znajdowały. Oczywiście oba te interfejsy też mają możliwość podglądu parametrów w czasie rzeczywistym, co bardzo się przydaje, bo często bywa tak, że wyskakuje kod błędu, a tak naprawdę przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Lecimy! Dobra, moi drodzy, takie małe, krótkie, szybkie podsumowanie.
Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli ktoś ma interfejs 4. generacji, ma 1-2 marki, używa tego interfejsu sporadycznie lub zdarza mu się tylko używać tego interfejsu podczas zakupu auta lub jak coś na jego desce wyskoczy i potrzebuje sprawdzić kody błędów, niech zostanie przy interfejsie 4. generacji. Oczywiście, jeżeli chce, może zmienić na eksperta. Ale myślę, że ekspert jest odpowiedni dla osób, które ogarniają auta na trochę szerszą skalę, więcej robią przy różnych markach i dla nich właśnie taki ekspert będzie odpowiedni ze względu na to, że jeżeli już, tak jak wspomniałem wcześniej, te różne zmiany zostaną wprowadzone, jego praca będzie dużo szybsza, dużo prostsza. No i przede wszystkim będzie ta fajna opcja ściągania oprogramowania i wgrywania do sterowników w naszym aucie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma swoją firmę lub zajmuje się też pojazdami ciężarowymi, ta opcja też będzie z czasem wdrążona, więc tutaj należałoby polecić w takim przypadku eksperta. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie łapkę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!